Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, grudzień się kończy, styczeń się kończy, co ja gadam. I 2 lub 3 dni ma być słoneczne, także ja już moim zwyczajem będę sobie robił takie podsumowanie tych 2 dni, czy uda mi się przynajmniej jeden dzień bez sieci przeżyć, nie odłączając się od sieci, tylko nie pobierając z niej energii, mając to, co mam. Także dalej będzie, że tak powiem, nudny odcinek o chodzeniu, patrzeniu, ile wyprodukowało, ile jest nabite i z czego to jest produkcja i na co to zużyłem. Także standardowo zapraszam. No i słuchajcie, zaczynamy. Dla tych, co nie wiedzą, produkcja będzie szła z 2 solar trackerów 385 kW, 5 kW już ustawione są w kierunku słońca, piątka też przestawiona już. Dzisiaj będę je ręcznie przestawiał, przynajmniej raz w kierunku południowym, bo śledzenie automatyczne nie mam tak ustawionego, a ręcznie wystarczy raz przestawić, żeby to słoneczko, które już będzie tam, złapać. Przed chwilą jeszcze były chmury i tyle co poszły, powiem wam. Nawet się zdziwiłem, już jest bardzo ładnie. Do tego mamy jeszcze off-gridową instalację 2,4 kW, południowy wschód, kierunek, kąt 55 stopni, tam mamy chmurka, co sobie biega. 66 rur heat pipe mamy też do ciepłej wody użytkowej. Ja tym jak na razie grzeję albo 300, albo 800 litrów, w zależności od temperatury zbiornika. Pompa ciepła daje sobie doskonale radę, elegancko. Chyba jeszcze jest delikatny mrozik, bo taka ziemia widzę przemarznięta, ale odpuszcza. Angur się wygrzewa do słońca, na razie naładowany do pełna, ale jeśli będzie trasa, to można będzie wykorzystać energię z paneli. I jeszcze mamy instalację taką 800W na MPP trackerze. Klimy śpią, bo pompa ciepła nagrzała na tyle, że nie muszą dogrzewać. Słuchajcie, o, ciepełko. I tak, no tak jak mówiłem, na polu no tak ledwo jeden na plusie. Jest stacja pogodowa, także też będzie wyliczona średnia temperatura i średni, że tak powiem, no wszystko co jest średnie z tych temperatur, to chyba wiatr, temperaturę przeważnie liczę. Tutaj mamy magazyn niskonapięciowy, czyli 24V już się nam bardzo ładnie ładuje. Niestety nie wytrzymał magazyn i wieczorem musiał się doładować. Przez noc 5 kWh się doładował, bo on jest tak ustawiony. Jak spadnie do 25, to ma podbić na 26,5V. No i nie wytrzymał. Myślałem, że wytrzyma, ale jednak nie wytrzymał. No, musiał się naładować, to się doładował. Ale nic, będziemy obserwować dalszą produkcję. Z 800W panela będziemy sobie obserwować tutaj akurat produkcyjkę. Na razie jeszcze tam się nic nie dzieje, bo jest tylko 23-22 W z niego leci. Niskonapięciową sobie tutaj poobserwuję ogólnie. Ono troszeczkę delikatnie mi się cały czas wydaje, że ta aplikacja coś się gubi. Widzicie, ostatnio słońce takie fajne było. Już moment. No nie mogę sobie trafić. 22, a dzisiaj mamy 29 i już wam pokażę, przez ile dni ten magazyn niskonapięciowy wytrzymał. O, tutaj sobie na tym sprawdzimy. Tutaj mamy co pobierałem z sieci. Zobaczcie, tylko nie minuty, tylko bierzemy dni. Ostatnie 30 dni, zobaczcie, wytrzymał magazyn od, to jest 0,7 nawet, zobaczcie, już 8. Ostatnie takie doładowanie jego było 9, dzisiaj jest 29, 20 dni wytrzymał przez takie, o właśnie, dobijanie, niedobijanie tej energii, przepraszam, w międzyczasie i dopiero się musiał doładować, no dzisiaj w nocy tak naprawdę, a zużycia na tym magazynie są cały czas i ciągle. O, tutaj zobaczcie, tutaj macie też 30 dni, tylko te pobory, średnio 2,5 kW na dobę, bo to tylko leci tylko oświetlenie, leci z niskonapięciowego magazynu energii, także będzie to wszystko w podsumowaniu standardowo. No i wysokonapięciowy magazyn, jak na razie Tesla pilnuje wszystkiego. Mamy, idzie ładnie, już 9 A leci.
nie mam za dużego zużycia na dom, to pchamy w magazyn. 42% mamy już w magazynie. On jest ustawiony na 40, do 40 rozładowanie i później już od 40 do chyba 10% jest rozładowanie już w PPS-ie, czyli jakby prądu brakło. Także jak długo nie ma jego doładowania, to on się też sam z siebie rozładowuje, bo ten model ma wszystko w sobie i on sam się zasila, czyli jak długo nie ma ładowania z zewnątrz, to po prostu zużywa swoją energię na podtrzymanie się, ale to jest 40 W tylko, także nie ma tragedii. Ja robiłem ostatnio film, ile moje magazyny wszystkie zużywają energii ogólnie rocznie, to jak nie zapomnę wam linka tutaj u góry wrzucę, jak zapomnę, to niech się ktoś przypomni, bo ja dzisiaj to robię dzisiaj, jutro, pojutrze i mogę po prostu zapomnieć albo gdzieś przeoczę w filmie. I leci, słuchajcie, sobie już ładnie. Pompa pracuje, pompa ciepła. No cały pobór na dom mam to 1500 W mam cały pobór na dom. Pompa zwolniła i nic za bardzo nie ma takich poborów. Do baterii sobie leci elegancko. Słuchajcie, 2 kW. Z której instalacji ile? Z 2-3 kW instalacji leci nam już 2000 W. Z piątki 1700, bo ona jest jeszcze zacieniona. I już ładnie w baterię pchamy. 10 amperków leci 2200 W, 300. Zobaczmy ogólnie na statystykę energetyczną. No już dzisiaj 0,34 baterie. Jak na razie import mamy z sieci 12 kWh. Tutaj widzicie import z sieci 12 kWh. PV-ka, no wszystko stało dopiero, także nie będzie szału, ale jutro już będzie pewnie lepiej. I jeszcze muszę sobie zaznaczyć temperaturę, bo dalej nie mam żadnych ciepłomierzy i innych rzeczy. Ile jest zbiorników? Bo kolektory już no prawie zaczynają pracować. Widzicie, pierwszy kolektor już ma 54 stopnie, drugi 56, trzeci kolektor ma, już wam mówię, trzeci ma najmniej. Moment, o tak, 43 stopnie. A w zbiorniku jest 33,5. Nie wiem, mówię dlaczego tak jest. Pierwszy, drugi, trzeci kolektor. O! Włączyła się właśnie pompa obiegowa od kolektorów. Pierwszy kolektor, czujnik ma tutaj między kolektorami, drugi ma czujnik między, a trzeci ma na wylocie. I tutaj no, ta strona jest chłodna. Także tutaj zawsze będzie chłodniejsze, a między kolektorami będzie cieplejsze. Ale jak ruszą pompy, i właśnie teraz w tym momencie ruszyła pompa obiegowa, to te temperatury powinny się zacząć zmieniać, bo do kolektorów leci jak na razie 11,5 stopnia, bo musi się ta temperatura po prostu ruszyć. A tutaj już mamy 56,4, 58 i zobaczcie, już podgania 46,4, 43 goni tą temperaturę. Także poczekam chwilę, jak się bujnie i pokażę wam, jak już to już działa tak normalnie. I układ ruszył na całego. Prawie 9, słuchajcie. Także wychodzi nam na kolektory 28 prawie stopni. Pierwszy podnosi na 44, drugi na 53 stopnie i trzeci podnosi na, poczekamy, 60 prawie, 59 stopni. Także bardzo fajnie sobie to, słuchajcie, leci. No, kierunek południowo-wschodni, czyli teraz są prawie bezpośrednio do słońca i kąt 55 stopni na koniec stycznia. Robi robotę elegancko. Jeszcze tak sobie rzutem, jeszcze ostatnim. Oj, nie wiem, już pod wieczór pewnie pokażę. Idzie produkcja, słuchajcie. Bardzo ładnie, zobaczcie, mimo że tego, że jeszcze piątka jest zacieniona, bo produkuje mniej jak 385, ale już elegancko tankujemy. 3 kW leci, baterie 15 A. Niestety falownik ma ładowanie, rozładowanie baterii 25 A. Ograniczenie, także jakby ktoś był zainteresowany falownikiem 8 kW, to oddam za dobre pieniądze. Falownik ma 1 rok, 3 miesiące pracy, u mnie jakieś pół roku, pełna gwarancja z polskiej dystrybucji, wszystko, bo mi, no niestety chciałem dobrze, ale 15 kW przynajmniej falownika trzeba, żeby obsługiwać większe baterie, nic więcej tak naprawdę. A do normalnego takiego użytku domowego, jak ktoś ma, to ten jest w sam raz. Ja podpinając duże obciążenia, no trochę mi go niestety brakuje i
też pod moc moich instalacji. Także jakby kogoś interesował, czemu nie? Jeszcze idziemy do off-gridków. Off-gridasków. Leci. Prawie 1800 W, 60 A rozdzielone na 6, czyli mniej więcej po 10 A pewnie idzie na... Sprawdźmy to jeszcze, chyba nie kłamie. Oj, przepraszam, zakresu brakło. Moment, jeszcze raz. Reset DC 0. 63, oj, przepraszam, 63 ampery. I do bateryjek leci 11. Do tej leci 11. Do tej leci 11. I na tym pojemniku powinno wszystko lecieć tak samo. O, a tu 12,1. A na to oddalone leci nam, no tutaj jest trochę dalej, tu wpycha mniej, 9,2 amperka i o, do tego 6,8, także te się inaczej rozładowuje, ale ogólnie fajnie to sobie razem pracuje. Tutaj mamy jeszcze podgląd, on się musi podnieść, 26,8 już leci. I tutaj tak samo. Nie na wszystkich mamy ten sam. Słuchajcie, voltaż. A voltaż jest sobie jeszcze tutaj patrzę, tylko muszę. O właśnie, musi się Victron z powrotem uruchomić. Bo dzisiaj na Victronie sobie obserwujemy. I 31 W, a tutaj mamy 26,82 obserwacje. I już coś tam słupek rośnie. Jest już 20 Wh produkcja. A to słuchajcie. Południowy zachód, kierunek paneli, także tutaj będzie później produkcja. Dobra, lecimy z tematem. No, 12:21. Słuchajcie, ale ten energii to tak trochę słabo. 8,85 kW w dwóch solar trackerach, a tylko niecałe 6 kW, także rzut oka mamy 3,85 daje 2,56, a piątka daje 3,31 i teraz pójdę je przestawić. Zobaczymy, co coś się zmieni. Najpierw trzeba sterowniki dać, no manualnie je po prostu przestawiam i przy okazji jeszcze, bo wszystkie na razie są w jednym kierunku razem z tą instalacją, południowy wschód. To tu jest 55 stopni kąt, a tam jest 40. Tutaj idzie prawie 1700 W. O, i przy okazji już 800 W, te dwa panele po 400 W, już 500 W leci. Także elegancko, już voltaż nam na bateriach rośnie. 27 V do 28 ma dobić, ale tu jeszcze trochę mu zejdzie, żeby tej energii weszło w ten magazyn. Pojemność 15 kWh plus straty plus praca ogólna. No i teraz trackery są ustawione w tym kierunku, jak widzicie. I jak widać po cieniu, zobaczcie, słońce tak jak jest normalnie, tracker na wprost, to powinno tu słońce padać na wprost, a tutaj słońce już pod takim kątem konkretnym leci. I przy okazji będzie widać, jeszcze tylko muszę wejść tu wyżej, jaki mamy kąt padania słońca do trackera, widzicie? O ile słońce jest jeszcze niżej, a już no południe jest trochę po południu, także jeszcze jest niżej jak panel. Dobra, u mnie technologia w jednym, w drugim wygląda tak, że jak są wiatry, jest zablokowany na śrubę, także muszę puścić go trochę, odblokować śrubę, niech sobie jedzie. Śruba odblokowana, słuchajcie, maszyna ruszyła, no koguty się przekrzykują, kto głośniejszy. Tutaj się ładnie wszystko nam tu się kręci, tam się zębatki obracają, bo to jest mój pierwszy tracker, także na łańcuchu jeszcze jest i idę puszczać tego drugiego. Hejka! Co tam? Co tam, kochanie moje? Już idę. Tutaj jeszcze trackerka sobie wyłączę, idę. Hejka! Co tam?
A jedne kolorowe, drugie nie. Różnie to z nimi jest. Oj, szedłem, coś poklikałem, także chyba się nagrało. Z przejścia, że tak powiem. Bo ja tutaj pauzuję sobie, robię takie filmy. No i dobra, słuchajcie. Ten też już, o widzicie, jak ładnie słoneczko wyprzedził. Także można już będzie go wyłączyć. I to będzie wystarczające na dzisiaj. Więcej nie trzeba przestawiać, bo za chwilę tutaj później on minie i tutaj już będzie w dół schodził, to tam krzeczory zrobią zacienienie. Tak samo jak przy tamtym. Dobra. Długo. Stryk. I idziemy zobaczyć, ile zrobiło już do tej pory i czy jest więcej produkcji, jak się ustawiłem do słońca bardziej. No chyba poprawa, słuchajcie, jest, bo 6,8 kW leci. Przedtem było coś prawie 6 kW, także poprawiło się. Instalacja 385 już 3,04 kW, a instalacja 5 3,83 kW. Także bardzo ładnie sobie to leci. Bateria już 78%. Już produkcja dzisiaj jest 27 kWh. Bardzo ładnie. I w bateryjkę poszło już prawie 18 kWh. Super. Do sieci też oddaję, bo mam ograniczenie i w niektórych momentach po prostu no tutaj przekraczam 25 A i trzeba gdzieś to pchać, nie? No niestety. A zobaczmy jeszcze teraz, jak sobie już glikol tutaj radzi przy okazji. I tak, do kolektora leci 54. Pierwszy podnosi na 70, drugi na 76, trzeci na 83 temperaturę glikolu. W zbiorniku jest 61 stopni. Także gromadzimy ciepełko elegancko. No zapomniałem sobie jeszcze, że jeśli tutaj na sterowniku pojawi się przy 56 stopni, to wtedy trzydrogowy zawór się przełączy i w tym momencie to, co wraca z tego zbiornika 300-litrowego tego, zamiast wracać do kolektora, będzie wracało przez wężownicę drugiego zbiornika. To jest właśnie ochrona przed przegrzaniem całości. A ja tego zbiornika nie chcę grzać wyżej 70 stopni, bo mam, no twardą wodę mam, dlatego, żeby mi się kamień nie osadzał. Wolę robić większy zład i gromadzić w drugim. Także, no powiem wam, nie spodziewałem się i no widzę, że jednak będzie o jeden kolektor pewnie za dużo, ale czekam jeszcze na jeden temat. Jeśli tamten się temat potwierdzi, to nie będzie wtedy za dużo. Dobra, zobaczmy. Słonko jeszcze za trackerem operuje, ale mnie interesuje, jaka jest temperatura w zbiorniku z kolektorów, ile nabiło. No i bardzo ładnie, 65 stopni. W zbiorniku 300-litrowym, może coś tam dopuściło do tego drugiego, ale to pewnie minimalną ilość tak naprawdę. I tak już z ciekawości, słońce tam jeszcze troszkę operuje, ale tylko już po jednym trackerze. Godzina 15, jak widzicie, no koniec stycznia, ale jeszcze 2 kW. Słuchajcie, leci, pompa ciepła się wyłączyła, także pchamy w magazyn. I jak widać 1,5 kW leci jeszcze z 385, a z piątki leci 500 W, bo jest zacieniona. I mamy 88%, 7,8 nabite w magazyn. A ile to jest tak naprawdę? Wróć. 26 kWh poszło. Z tego może jakieś 23 odzyskam, bo magazyn też już był kilka dni rozładowany i musiałem jeszcze dobić te procenty, których brakowało do tych 40. Dzień dobry. Zaczyna nam kolega wychodzić za mnie, także drugi dzień obserwacji, słuchajcie. I już pomalutku to słoneczko wchodzi na instalację, 7:30 rano. Wszystkie czekają na niego, także zobaczmy, czy udało się ogarnąć, czy wystarczyło tej energii po prostu. Dzisiaj, no dzisiaj nie, czy z trzeci nie pobierałem. Wczoraj było trochę pogody, to wreszcie sobie kącik ogarnąłem.
ładowarki wallbox z wysokonapięciowego, z 3 faz ciągnie. Tutaj taka przenośna ładowareczka będzie dzisiaj używana do ładowania elektryka, bo na pewno niskonapięciowy dzisiaj już będzie przeładowany. Także pompa chodzi, klimy jeszcze dodmuchują elegancko. Idzie tutaj nam wszystko ładnie, słuchajcie. No i zobaczcie, 47% baterii jeszcze zostało, także 7% jeszcze baterii zostało na pracę, a już wychodzi słoneczko. Niskonapięciowe tak samo. Już zaczyna 200 W lecieć, już 5-6 A do baterii i na baterii jest 26,6. O, i tutaj już też chyba mamy jakąś produkcję. Zobaczmy, o, idzie już idą kreseczki. Bardzo ładnie. Idzie nam coś czy nie idzie? Musimy się przeklikać. 2 Wh, 0,3 A nam leci. Także bardzo fajnie nam tutaj idzie. Słuchajcie. Właśnie, temperaturę kolektoru miałem sprawdzić, bo to jest dla mnie ważne. One jeszcze nie produkują, bo dopiero słońce wyszło. No, niestety układy solarne reagują później, ale mamy w zbiorniku już mamy 42 stopnie na start. I jak to na falowniczku wygląda z wieczora. O, idzie ładnie, bardzo ładnie. Już ją z PV podbiera. 750 W z baterii resztę podbiera. I już się instalacje pomalutku budzą. Zobaczcie, ale już mamy, żebym się nie zgubił. 100 W. A z bifacjale tak by lepiej szło dzisiaj. No, powiem wam, troszeczkę dziwne. 0,67 kW. A z pierwszej 0,09. Ja nie wiem, czy ona jeszcze czasem nie wystartowała, po prostu to jest niższy voltaż, bo powinno z niej iść lepiej. Także powiem wam, no taka troszeczkę ciekawostka. Aż się tam przejdę, zobaczę, jak te instalacje wyglądają. Czego tak się dzieje, a nie inaczej. I tak, no tak jak mówiłem, baterii jeszcze nam troszeczkę, tak 7% nam baterii zostało. I ogólny na dzisiaj rano bardzo ładnie. Rozładowanie baterii prawie 8 kWh, z sieci tylko 1,5 kWh, z całości mamy 9 kWh zużycia, także bardzo ładnie nam to leci, do sieci nie oddane nic, 0,00, a zużycie sieci jest przez to, że jest ustawione cały czas podciąganie 200 W, żeby było z sieci na pracę falowników i ogólnie, żeby cały czas eksport z sieci jakiś sobie szedł. To jest też tak ustawione, że jak są duże szarpania, to żeby z baterii w nocy też nie oddawać, mimo zero eksportu z baterii, ustawionego całej reszty, czasem przy szarpaniu potrafi coś pchnąć, dlatego cały czas sieci podciągamy i mamy spokój święty. Dobra, zobaczmy na instalację, o co tam chodzi. Dlaczego się dzieje właśnie tak, a nie inaczej, że idzie tylko 100, no to widać pomperów, 0,22 A, a tutaj jest 1,28 A, że idzie z 3,85, idzie mniej po prostu. No i słuchajcie, wszystko jasne. Słońce jest jeszcze tak nisko, że się schowało się za budynkiem po prostu. No i nic tu nie wymyśli. I tu instalacja jest tak w połowie zacieniona. A piątka jest w half-cut i w technologii half-cut i bifacjalnej. Tu jest zwykła technologia monokrystaliczna. I ona sobie troszeczkę gorzej radzi z zacienieniem. A tamta jest cała góra praktycznie bez zacienienia, jak widzicie. Tylko dolny rząd paneli jest zacieniony, ale jednak tamte panele lepiej sobie radzą z tym zacienieniem. Także powiem wam, 10 minut i już będziemy lecieć pełną parą. No i niestety jeszcze nie ma 11, a już obcięło ładowanie. Jak widzicie, tutaj z tych dwóch paneli leci ledwo 6 W, dlatego że jest 28,4. Sterownik widzi 28,4. Tak go przestawiłem, tak go zablokowałem. Tutaj mamy ustawione na 28,5. Tego do 28,6 sobie widzę, tak dobije, skacze.
jeszcze coś tam dopycha między te baterie, bo tutaj jest układ równoległy, no i każda jeszcze coś tam przyjmuje od czasu do czasu, ale na baterię mamy 28,2, 28,1, 28,3, jak widzicie, w zależności 28,3, tutaj ma też 3, jeszcze raz go sprawdzimy. Zobaczcie, tu pokazuje 1, ale też jest 1, ta końcówka już przeskakuje na 2, także dobijam magazyn do pełna. No praktycznie jest dobity, ale trochę szkoda tego słońca, powiem wam, bo ogranicza mi tą produkcję. No do pełna, nie do pełna, bo na 29,2 V musiałbym go nabić, żeby BMS odcięło, także nie takie do pełna, akurat w sam raz. I na razie mamy wpięty przedłużacz po to, żeby tą energię spożytkować. A specjalnie wczoraj auto nie ładowałem, żeby mi dzisiaj po prostu tej energii nie brakło. Ciach, stryk. Migasz czy nie migasz? O, zamigał, czyli się aktywował. Co ty tu obuzujesz, kolego? Uciekaj mi stąd, ty już dzisiaj tu narobił. No Sarek, Murek, zejdź! I słuchajcie, leci nam 2,2 kW, bardzo ładnie. Co gościu, hej, no co tam, grzewasz się? Fajnie, nie? Na razie docelowo na przedłużaczu, ale już będzie kabel wypuszczony do góry i będzie przygotowanie pod gniazdko. I zobaczmy teraz, co się dzieje. Robisz cień na panelach. No i od razu jeszcze zacząłem pobierać z magazynu 15-16 A, także trzeba iść troszeczkę zmniejszyć, bo ta produkcja już będzie nie zwiększać się, tylko spadać, bo mam 2 kW, 2-3 kW poboru, także trzeba będzie ustawić jakieś 8 A, 7, żeby tak sobie 1500 W leciało i się wydaje w sam raz, ale to za chwilę, niech go przez chwileczkę tutaj troszkę pociągnie i później już będziemy ładować elektryka do oporu. A i jeszcze gniazdeczko takie dziś wynalazłem. Tak będzie pod panelem, ale żeby tam się woda nie dostała. I godzina 13. Zaczynam ładować drugi zbiornik. 56,1 jest na wylocie, czyli zawór 3-drogowy. Tutaj widać śnieżynka akurat, bo to jest w stronę drugą uruchomiony, żeby się właśnie otwierał. Jakby się zakręciłem po prostu. Ma się otwierać jak jest 56 i ma się zamknąć jak jest 54 po prostu. I teraz mi się już pompę obiegową wyłączyły, bo o właśnie się zamknął teraz w tym momencie, bo w zbiorniku 300 litrowym mamy już 65,6 i przez to, że tutaj właśnie ten czujnik temperatury jest, przez to, że tutaj już się pojawiło 56 stopni na powrocie z wężownicy, uruchamia się drugi obieg. A jak się uruchamia drugi obieg, no to zimny glikol zaczyna lecieć na kolektory, no i zaczyna się praca po prostu przerywana, czyli włączenie pompy obiegowej. Jak dalej tutaj jest temperatura wyższa o 10 stopni jak w zbiorniku, i wyłączenie jak po prostu ta wężownica wychłodzi kolektory. Tak to na razie sobie na spokojnie działa z ład 500 litrów, żeby nie zagotowało tego wszystkiego. No i słoneczko już z instalacji schodzi, ale auto się dalej ładuje. Jedziemy z tematem. Także tutaj do pełna. Została jeszcze godzina, jak pokazuje. Te panele już w ogóle nic nie łapią. I magazyn troszeczkę dociążony. Jeszcze co tutaj już z paneli 10 W leci nam. Elektryk nam wciągnął, już wam mówię ile. Dzisiaj 8 kWh już z niskonapięciowego nam ściągnął. Ale jeszcze ciągnie. Jeszcze 2 kW leci. 80 A teraz idzie sobie. No praktycznie z baterii ciągnięte jest, bo już regulator praktycznie nic do tego nie dopompowuje. I leci tak 80 A. Tutaj jest najbardziej newralgiczne miejsce. Jest lekko wyczuwalne ciepło. Nie ma nic, słuchajcie.
Kable zimne, elegancko, 35. Przedmucha na to tutaj z tego z wentylatora. I 80 A sobie możecie podzielić na 6, to wyjdzie tam po ile? Po 12. Z każdej baterii jest ciągnięte, także nawet nie czuję tego ładowania. I dzionek się skończył. Także zobaczmy, jak tam na finale. Auto się naładowało, elegancko, mamy full 100%. Także zaraz odpinam. Pam, 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 pam. I tak, słuchajcie, tutaj coś się dzieje, nic się nie dzieje. 26,4 na magazynie. Słuchajcie, tutaj panu podziękujemy. I zobaczcie, wykresy mam. Wczoraj był dzień taki z rana pochmurny, później słoneczny. Dzisiaj cały dzień słoneczny, jest mniejsza produkcja. Jak ja mam tej aplikacji wierzyć? U mnie też tam Wi-Fi czasem szwankuje i może przez to gubić. Dlatego ja stawiam na to, co mi wyszło z magazynu i tyle mnie obchodzi. Dzisiaj elektryk wciągnął, akurat sobie leciałem po liczniku, prawie 9 kWh i mamy tutaj jeszcze panelisie 2800 W, prawie 2 kWh jest z tamtego, słuchajcie, kierunku. Tutaj ładnie sobie wszystko leci, teraz baterii ciągnę elegancko, także magazyn mamy nabity na, no już trochę z niego wyciągam, nie? Jest 89% jeszcze w baterii, także bardzo fajnie. I tutaj mamy, co dzisiaj mamy? Zobaczcie, prawie 42 kWh poszło. Z tamtej instalacji też trochę nabiło. Z samego elektryka poszło 9 kWh, także no energii nałapałem. Zaraz jeszcze zobaczymy na kolektory. Bardzo fajnie to wygląda, to mi się to podoba. Import, eksport, także na zużycie całkowite. Dzisiaj jest zużycie całkowite, gdzie tu mamy load. 26 kWh dzisiaj tylko zużyłem. Powiem wam, niedużo, ale w miarę było ciepło. No dobra, idziemy jeszcze do kolektorów. No bardziej do sterowników, nie kolektorów. I 65 stopni jest na zbiorniku, także bardzo fajnie, tylko że tak jak ja mówię, już zaczyna się buforowanie w drugim. Ja tutaj więcej nie będę miał, chyba że będzie długo, no to tam do 70 się podniesie w tym temperatura, ale tutaj już co chwilę było po prostu włączanie zaworu trzydrogowego i pompowanie i wyłączanie układu i w kółko tak szło, także energii się nazbierało dosyć sporo. Dawaj tu, dawaj piłkę, gościu. Siemano. Kolejny dzionek, także z rana piłka obowiązkowa, trzeba psa troszkę wybiegać i dzisiaj już ma się niby skończyć ta sielankowa pogoda, ale jeszcze ma trwać i jutro nawet ma jeszcze dzień być, także ja to będę ciągnął dopóki nie rozładuje mi się wysokonapięciowy magazyn energii, także film będzie długi, już nie będzie takich lerum polerum co wcześniej opowiadania bajek, tylko taki już konkretny. Z rana, no z wieczora jak zaszło i tak ogólnie chmurek, zejdź stamtąd. No patrz. No i będziesz mądry, Muras. Złaź stamtąd. Ten pies jest normalnie niemożliwy. No ale dobra. Także, dobra, startujemy dalej z tym dzionkiem. Słuchajcie. I tak, trackery stoją, czekają na słonko, znaczy czekają, słonka się doczekały. Wszystko w jednym kierunku, pompa ciepła sobie lata elegancko. Elektryk się naładował, tu stoi i powiem wam, nawet nie wiem jakiemu zużycie pompy ciepło, bo tak się tym za bardzo nie interesuje. Wszystko będzie na sam koniec. Mówię, film będzie długi, bo to jest film taki dla mnie, który, że tak powiem, wam upubliczniam. A mnie to interesuje, bo z serii na serię będę wiedział jakie są postępy i mogę sobie do tego cofnąć. Nie muszę tego po prostu pamiętać. A schodzi tyle ile schodzi, no i tyle. Co wam poradzę? No nic nie poradzę. Dobrze, lecimy dalej z tematem. Niskonapięciowy wystartował.
paneli się 800 watowe na razie, to się tutaj za bardzo nic nie dzieje, bo to nie ten kierunek jeszcze. Tutaj magazyn to, no mówię, to jego będzie ciężko rozładować nawet później w 5 dni, to jakoś tak, bo tu idzie tylko oświetlenie praktycznie domu i jakieś odkurzacz się pojawi, inne rzeczy, także jest bardzo ładnie, słuchajcie, 26,8, także już ładujemy, 30 A leci, 1000 watów i leci. Wczoraj specjalnie był po to rozładowany, żeby dzisiaj właśnie, dzisiaj go raczej chyba doładuję do pełnego, doładuję do farelkę, tu uruchomię i będę grzał to pomieszczenie. Ale jest taki plan, tylko no, kogoś by mieć z głową, żeby zrobić na przykład grzałkę po tym, że jak się pojawi 28 V, to do 26, żeby grzałka tam 500 W na przykład się uruchomiła i grzała mi zbiornik nie ciepłej wody użytkowej, tylko żeby mi grzała ten zbiornik od pompy ciepła. Właśnie, żeby dogrzewała ten zbiornik, ale to na razie taki plan, nie plan. Tutaj już bardzo ładnie leci, zobaczcie, już pchamy w magazyn, ale najważniejsze jest to, że z sieci pobrałem tylko 1,6 kWh, to jest bardzo ważne, a już zużycie jest prawie 10 kWh. To nam się zgadza elegancko i magazyn mamy 62%, także no zobaczymy, czy do jutra rano to jeszcze obskoczy. Jak obskoczy, to jutro też dobę zaliczę. Jakieś słońce się pojawi i pewnie jeszcze nam tutaj coś, słuchajcie, dobije. Jak na razie leci elegancko na swoim. No i to co, nie ma monitoringu, czyli kolektory jeszcze nie ruszyły. Już temperatury łapią, ale nie ruszyły jeszcze. I mamy na zbiorniku 45 stopni. Dobra. Czekamy na dzionek. No i niestety godzina 12, a tutaj już nie ma słońca. Także chyba dzisiaj będzie finał magazynu, będzie rozładowany po prostu. No i powiem wam 18. Muszę zobaczyć na zbiorniku 54 stopnie, także dzisiaj troszeczkę tego słońca wyskoczyło. Powiem wam, zapomniałem spisać sobie ciepłomierz i nie będzie średniego COP z tych paru dni. Trudno, życie. Ale będą pomiary średnia temperatura i wiatru na pewno. I jak tam sytuacja, obskoczę czy nie obskoczę? Baterii 65%, także no do 40 nie widzi mi się to, żebym obskoczył. Ale bardzo ładnie, zobaczcie jak to fajnie sobie wygląda. 3 kWh z sieci, zużycia 25. Dzień fajny, ale miesięcznie już to wygląda troszkę inaczej. No nic, może luty będzie lepszy. Nie wiem jeszcze. Tutaj tim. Tu się ładnie kręci. 13 amperków leci. Ten magazyn wytrzyma długo. Bez słońca on wytrzyma kilka dobrych dni, bo na nim tylko jest oświetlenie. A wiem, że teraz ma być kiepska pogoda, czyli pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej nie będzie pod niego podpięta, bo nie ma sensu później go doładowywać, sieci rozładowywać tak w kółko. Ale z 5 dni powinien na samym oświetleniu wytrzymać. Jutro coś tam jeszcze ma doświecić, to zawsze coś dobije, no i przez dzień też zawsze coś dobija. Jak nie z tych paneli, to jeszcze z tych dwóch zawsze coś nam dolatuje, także będzie podsumowanie z tego co było, czyli ile tu mamy, raz, dwa, chyba 3 dni, tak? 2 czy 3, ja wam już nie pamiętam, pogubiłem się w tym wszystkim. Jak sobie popatrzę w te Excele, w to wszystko, to będę wiedział, ile będzie. I tyle. Także zobaczymy jeszcze rano, jaka sytuacja, udało się czy nie udało i walę to w ramki, jakie były produkcje, jakie były zużycia, ile pompy ciepła wzięły, na co poszło mniej więcej. Zobaczymy. Ja zobaczę, wy zobaczycie przy okazji. Dzień dobry. I jednak 4. doba pyknie. Słuchajcie, trochę słońca jeszcze wyskoczy. Magazyn wytrzymał do 6 rano. Później pompa ciepła się uruchomiła i
No takie szarpnięcie było, 2,5 kW się wyłączył, a jeszcze tam 3% było do 40%, także jeszcze na spokojnie by sobie pykał. Ale myślę, zrobię z 4 dób, bo jeszcze dzisiaj tego słońca ma być troszeczkę, po południu ma śnieg padać. Ale już tak do dopełnienia będą i mocne i słabe dni. W Excelu zrobię podsumowanie tych wszystkich 4 dni. A tutaj, halo gościu, co tam? Co tam? Ty ześwirowany jesteś co rano? No. Mnie tutaj żre coś w rękę. Gdzie masz piłkę? No chodź. I pokażę wam normalnie w aplikacji, jak tam te 4 dni były rozłożone na ładowanie, rozładowanie magazynu wysokonapięciowego, bo tam wszystko najlepiej jest pokazane. Niskonapięciowy, ogólne po prostu z tego będą warunki. No i tyle tak naprawdę. Idę zobaczyć. Murek, zostaw mnie, bo mnie zjesz. Idę zobaczyć. No co, zaraz będziemy kopać piłkę. Jak na kolektorach temperatury i no i tyle. Niech się kręci. W zbiorniku jest 46 stopni praktycznie. Także jeszcze się troszeczkę tam tych energii uchowało. Tutaj już się coś dzieje. Tu się dzieje, słuchajcie. 2,4 kW. O, już z paneli 2,4 kW leci. Przed chwilą jeszcze byłem, to było 500 W. I już zaczynamy pchać w magazyn, także bardzo fajnie. Już na swoim lecę. Czyli może jeszcze coś się tutaj nam fajnie dobije. No, zużycie już jest 8 kWh dzisiaj. Z sieci pobrane 4, ale widzicie discharge. Musiałem w aplikacji wam pokazać dokładnie, że o 6 rano obcięło. 3,81 mamy rozładowanie magazynu, także fajnie to sobie leci, ale teraz właśnie w tym momencie pchamy do magazynu. Bardzo fajnie leci, 60 W. Raz leci tak, raz leci siak i powiem wam, coś z tego będzie. No zobaczymy tak naprawdę. Idziemy jeszcze tam do drugiego. Drugi się kręci, tak jak mówiłem, się będzie kręcił już 26,8. Nie naładuje się do pełna, ale takie tematy, o zobaczcie, 800 W leci do niego elegancko. Coś tam dobije jeszcze z tych dwóch panelisiów i będzie fajnie sobie to chodziło. No i tyle, słuchajcie. Na wieczór ile jeszcze nabiło, bo na pewno będzie no śnieg zapowiadają, także nie będzie pogody, ale z 4 dób zrobię 2 takie dobre doby, 2 takie kiepskie doby. Pokażę wam, tak jak mówiłem, w no, aplikacji, jak tam się te doby rozkładały, a resztę podsumowanie całościowe zrobię w Excelu z 4 właśnie dni ładowania, rozładowania i ile na co poszło. Także takie 4 dni będą dosyć ciekawe. No i trzeba zakończyć te pomiary 4 dnia, także w zbiorniku od solarów jest 42,1, tylko że woda była przez dzień używana, także no tu chyba nie będzie za dużej różnicy. Takie szybkie podsumowanie pojedyncze, bo później będzie zbiorowe. Tutaj mamy magazynu właśnie 2,4 kW, także mamy tutaj za te dni 11, później jest no to małe. Tutaj mamy, słabo to widać trochę, słuchajcie, 6. Tu jest 6 kWh i tutaj mamy za dzisiaj 3,2. No niestety szału nie było. A tak to wygląda. A jeszcze przy okazji tutaj jest 800 W. Jeszcze wcześniej jeden dzień jest 2 kWh. Tu mamy niecałe 2. 500 W, jakieś po 250. Sobie to później dokładnie już zobaczę, bo to tak ciężko tutaj teraz klikać, on takie jakieś takie nieintuicyjne troszkę, znaczy klikam tu, pokazuje mi się coś innego i to tak czasem głupoty pokazuje, a nie ma na to czasu, bo i tak film jest długi. Także mówię, magazyn jeszcze wytrzyma, bo jest 26,4, także to wytrzyma bardzo długo. Chemia się ruszyła, doładowało się, no i będzie żył. Także tylko no, muszę do rana poczekać i wam jeszcze pokażę pojedynczo właśnie z hybrydowego, wysokonapięciowego, jak to właśnie wchodziło, wychodziło te poszczególne 4 dni. Jak ktoś dotrwał do tej pory, to słuchajcie, ja te filmy, jak mówię, robię dla siebie, żeby później mieć podgląd, ale może i wam coś się z tego przyda. Także już chyba z godzinę filmu będzie.
i się zawiesiłem. I później będzie w Excelu podsumowanie właśnie tych 4 dni już tak po całości, plus zużycie pomp ciepła no i cała reszta tam. Ja już może nawet elektryka, ładowanie doliczę, tylko nie wiem, czy jest sens. Bardziej te pompy ciepła mnie interesują. A teraz wróciłem, tu też trzeba będzie podłączyć auto, podładować. Wtedy chyba poszło około 9 kWh w auto z niskonapięciowego. Także summa summarum zawsze się liczy. No dobra, do Excelka. No i podzielmy też teraz wysokonapięciowy magazyn energii, no cały ten hybrydowy system na drobne, że tak powiem. I mamy tak, produkcja 40 kWh, autokonsumpcja 11, z magazynu wyciągnięte 11, no to tych końcówek po prostu tutaj nie mówię, sami widzicie, z sieci poszło 13 kWh. Mamy kolejny dzień drugi, produkcja 42 kWh, autokonsumpcja 15, z magazynu 19, z sieci 3,44. Trzeci dzień mamy produkcję prawie 20 kWh, autokonsumpcja 9, z magazynu 19, z sieci 4 kWh. I ostatni dzień testu, produkcja 10 kWh, autokonsumpcja 7, z magazynu 6, z sieci 27 kWh poszło. I mamy podsumowanie całości tych 4 dni. Także dwóch solar trackerów, produkcja 113 kWh. Tutaj z instalacji 2,4 kW 31 kWh. Tylko mówię, cały czas też mi się te kilowatogodziny nie podobają, ale jak mówiłem, interesuje mnie to, co wyjdzie, a nie to, co jest tutaj, ile kilowatogodzin, bo to jest off-grid, także no, ile uda nam się tej od energii tak naprawdę odzyskać. I z tej małej instalacji 4,7 kWh. Tutaj całościowo nie wiem, ile do baterii wchodzi, nie wiem, ile z niej wychodzi, także finalnie na daną chwilę wyciągnąłem 20 kWh, ale jeszcze tam w tym magazynie jest tej energii dosyć sporo i przez jeszcze kilka następnych dni będzie wyciągana. A jak będzie doświecało, to może już w ogóle nie trzeba będzie używać sieci. A wysokonapięciowym, tak jak mówiłem, 113 kWh produkcja, do baterii zostało wypchane 63,5, do sieci poszło 4,8 kWh, autokonsumpcja 43 kWh, to już jest rozładowanie. Z baterii wyciągnąłem 56,3 kWh, z sieci musiałem dobrać 47 kWh, całkowite zużycie, czy wyciągnięcie energii to jest 146,3 kWh, plus 20 daje nam 166,3. Z tego 102 kWh poszło na ogrzewanie domu, czyli 3 pompy ciepła, znaczy jedna pompa ciepła, powietrze, woda, 2 klimatyzatory, a reszta wciągnęła 64,3 kWh. Także widzicie, dni takie sobie, jedne lepsze, drugie gorsze, żeby nie było, że tylko w słoneczny dzień, ale na 166 kWh ogólnie zużytej energii z sieci musiałem pobrać tylko 47. No niestety w całości miesiąca to już tak kolorowo nie wygląda, ale mówię, testy, jeszcze raz testy i jak już będą takie pomieszane dni, to coraz lepiej będzie to wyglądało i tak jak u mnie to jest dalej zabawa, testy, pokazywanie wam, jak to działa, bo ja jestem starym prosumentem i tak naprawdę to wszystko mi jest do niczego niepotrzebne, ogarniam bez tego wszystkiego, ale mam możliwość, to testuję. O, i bym zapomniał jeszcze o kolektorach. Tak jak widzicie, pierwszy dzień podniesione z 33 do 65, drugi z 42 do 65, w trzeci z 42 do 55. Czwartego nie wypisałem, bo w czwartym było, już wam mówię, to mam na kartce, w czwartym było z 46 do 42, także było rozładowanie, nie było czym po prostu zagrzać. Średnia temperatura na te 4 dni, przepraszam, to jest 1,3 stopnia i wiatr, no powiem wam, no wiało przez te dni, także średnia prędkość wiatru to jest 5 km na godzinę. Tak to wygląda, słuchajcie, także
Ja Was wszystkich pozdrawiam serdecznie, powodzenia życzę, no i jeszcze tak na sam koniec gratuluję, kto dotrwał do końca. Ja mówię, ja robię te filmy dla siebie, Wy możecie z tego skorzystać i niektóre, no niestety, są po prostu długie. Także do zobaczenia na Ennexie. Jak się uda, to porozmawiamy. Jak się nie uda, to dalej widzimy się u mnie na kanale. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się. Cześć.